Siema, tu Wahacz. W 2023 roku Seat przestał oferować Aronę w wersji Experience, no ale wciąż można ją kupić z puli samochodów, które już zostały wyprodukowane. Sprawdźmy, czy warto na nią polować oraz co ten model ogólnie sobą reprezentuje. Poza Experience z oferty wyleciała również odmiana Full LED oraz podstawowe Reference i nie ma obecnie informacji o tym, czy wrócą. Sprawiło to, że na placu boju pozostało jedynie Style i usportowiony FR. Zdaję sobie sprawę, że Arona jest już u kresu swojego rynkowego życia, a to nieraz pociąga za sobą uproszczenie oferty, ale wciąż nie jestem fanem takiego posunięcia z punktu widzenia osoby, która chciałaby kupić ten model, ponieważ Experience oferowało brak sportowych dodatków z FR, ale bardziej stawiało na te powiedzmy przyziemniejsze elementy wyposażenia jak dostęp bezkluczykowy czy pakiet schowków, a i tak kosztowało trochę mniej niż FR. Teraz oczywiście wersję Style też można doposażyć jak Experience, ale po pierwsze trzeba się bardziej nakombinować w cenniku, a też nie otrzyma się już dodatków stylistycznych, ponieważ odmiana, którą dostałem, nie została co prawda usportowiona z wyglądu, ale dostało za to inne zderzaki ze srebrnymi wstawkami, co miało nadać jej bardziej terenowego charakteru. Wciąż z napędem naprzód i prześwitem 19 cm z Arony nie jest żadna rasowa terenówka, ale wizualnie wypada to moim zdaniem lepiej niż zwykłe zderzaki. W egzemplarzu testowym znalazły się też opcjonalne 18-calowe felgi za 2265 zł, a dwukolorowe nadwozie wymaga dopłaty 1774. Arona w 2021 roku przeszła lifting, który mocno odmienił wygląd kabiny względem tego, co było kiedyś i co pokazałem na początku na przebitce. Zmiany te wyszły temu modelowi zdecydowanie na plus i sprawiły, że nie czuje się we wnętrzu już słusznego jak na rynkowe standardy wieku samochodu. Co ważne też, zmieniając wygląd, Seat pozostawił po staremu sposób sterowania. I chociażby panel klimatyzacji ma w pełni fizyczną formę, co jest zdecydowanie wygodniejsze niż gdyby te różne funkcje zostały zagrzebane gdzieś w menu, również w okolicach dźwigni zmiany biegów na tunelu środkowym. Takie funkcje jak wyłączanie, włączanie systemu start-stop czy czujników parkowania. Te funkcje mają swoje dedykowane fizyczne przyciski. Szkoda tylko, że tego rozsądnego podejścia zabrakło na porty USB, bo na pokładzie są dwa i oba w standardzie C. Jedno w A by się tutaj przydało moim zdaniem. Mamy w ich sąsiedztwie indukcyjną ładowarkę do telefonu, a także gniazdo 12V ukryte w okolicach podłokietnika, który jest też schowkiem, swoją drogą niezbyt pojemnym. System inforozrywki w wersji Experience jest lepszym rozwiązaniem przewidzianym do Arony. Mamy tutaj ekran 9,2 cala oraz wbudowaną nawigację. Nie jest to oprogramowanie najnowsze w Seatach, o czym świadczą chociażby mniej interaktywne widgety, ale nie jest to zarzut moim zdaniem, ponieważ mamy tutaj chociażby personalizowalną belkę na dole ze skrótami, też zawartość ekranów domowych można personalizować. Wszystko tutaj szybko działa, mamy też bardzo dobrą reakcję na dotyk. Interfejs jest przemyślany, wszystkie elementy klikalne są odpowiednio duże, też dobrze zaprojektowane, więc nie ma problemów, aby sobie tutaj poruszać się po nim i dostroić chociażby działanie systemu audio, czy też ogólne ustawienia samochodu, które są podane w formie klasycznych list, więc nie ma tutaj żadnych problemów. Jest też bezprzewodowa integracja ze smartfonami, jakieś bariery typu belka wysuwana od góry, więc ogólnie jest to bardzo udane i dopracowane rozwiązanie. Bez względu na wersję wyposażeniową, w pełni elektroniczne zegary były i są opcją w Aronie. Obecnie kosztują 1314 zł. Oferują one jednak bardzo duże możliwości personalizacji, ponieważ można sobie modyfikować to, co będzie na środku. Są różne rzeczy od komputera podróżnego przez asystentów bezpieczeństwa, informacje od nich, mapę, system audio czy też telefon. Można również modyfikować ogólny widok, aby ta mapa na przykład była na całości. Jest także możliwość zmiany tego, co będzie w lewej i prawej tarczy. Aby to zrobić, trzeba już sięgnąć do komputera centralnego i tam w łatwy sposób można sobie przełączać te różne rzeczy. Są 3 widoki, które można sobie skonfigurować. Zatem jest to funkcjonalne, fajne rozwiązanie. Dodatkowo z bardzo prostą obsługą tutaj przełącza się środkowe kategorie. Tutaj można modyfikować informacje wewnątrz już tej kategorii, zmiana widoków nie stanowi też żadnego problemu. Mamy w sąsiedztwie też zmianę piosenek oraz odbiór, odrzucanie połączeń. Zmiana głośności jest z lewej strony i to niesymetrycznie, więc to może być trochę mylące, ale jest to jedyny zarzut, jaki mam do tych przycisków na kierownicy. Z lewej strony mamy również obsługę aktywnego tempomatu. Ona znowu jest bezproblemowa.
Wspominałem wcześniej, że wersja Experience jest tańsza od FR i warto ten temat doprecyzować, bo mówimy o różnicy w cenniku z roku produkcji 2022 wynoszącej około 4000 zł. FR generalnie oferuje kilka rzeczy w standardzie nieobecnych w testowanej odmianie, jak kamera cofania czy wybór trybów jazdy, ale generalnie różnice nie są duże i te unikalne dla danej wersji rzeczy niedostępne jako pojedyncze opcje tyczą się głównie kwestii stylistycznych. W chwili obecnej, jeśli ktoś nie chce FR, musi zdecydować się na Style, które co prawda kosztuje 15 000 zł mniej i można je dorwać od 87 900 zł, ale jednak dostaje się w nim wyraźnie mniej dodatków, bo z asystentów parkowania są tylko czujniki z tyłu, nie ma czujnika deszczu ani zmierzchu, klimatyzacja jest wyłącznie manualna, system inforozrywki ma mniejszy ekran, no generalnie mógłbym jeszcze trochę wymienić ubytków i tutaj znowu spore możliwości zamawiania pojedynczych rzeczy się sprawdzają, ale jednak różnica jest wyjściowo wyraźna i brakuje czegoś pośrodku właśnie w postaci wersji Experience. Jeśli chodzi o silniki, to paleta w Aronie pozostała po staremu i opiera się ona o trzycylindrową benzynę 1.0 TSI w wariancie 95 albo 110 koni mechanicznych, a na szczycie cennika jest czterocylindrowe 1.5 TSI 150 koni połączone z automatem, no ale chcąc pozostać w bardziej racjonalnych częściach cennika, lepiej trzymać się litrowego wariantu. Ewentualnie zaoszczędzone na silniku pieniądze wydać można na lepsze wyposażenie i do niedawna Experience, a obecnie FR z kilkoma opcjonalnymi pakietami, litrową benzyną i automatem można mieć za około 125 000 zł albo za 1337 zł netto miesięcznie, bo tyle wynosi rata za takie auto w wynajmie długoterminowym oferowanym przez partnera WH TV, czyli firmę Carlis Polska przy zerowej wpłacie własnej i rocznym limicie kilometrów 20 000. Rata brutto wynosi 1645 zł, a jakby ktoś chciał dostać takie auto pod dom bez opłaty za transport, to dla widzów kanału działa kod wahacz free, który wpisać można w uwagach do zamówienia i wtedy taki bonus można zgarnąć. Link do oferty, gdzie można to zrobić, wrzuciłem w opisie filmu. Na inne dostępne modele też on działa, więc warto się rozejrzeć. 1.0 TSI 110 koni mechanicznych pod maską egzemplarza testowego to popularna jednostka występująca w wielu modelach z grupy Volkswagena. W kwestii osiągów w Aronie zapewnia takie przyspieszenie od 0 do setki. A takie od 90 do 140 km na godzinę. Dynamikę tego silnika wypada rozpatrywać dwutorowo, to znaczy jeżdżąc normalnie, umiarkowanie wciskając pedał gazu i trzymając obroty w okolicach 2-3 tysięcy, można tutaj liczyć na niezłe rezultaty. Nie będą one zapewniały żadnych konkretnych sportowych wrażeń. 1.5 TSI, który w moich pomiarach jest szybszy o 2,2 sekundy, czy to do setki, czy to przyspieszając od 90 do 140 km na godzinę pozwoli na więcej, ale wariant, który przedstawiam teraz, też jest wystarczający, aby trzymać dobre tempo i móc bezpiecznie podróżować. Z kolei, gdy wciśnie się gaz do oporu i gdy silnik wkręci się na bardzo wysokie obroty, to zaczyna wtedy wyć i nie jest to ładny dźwięk, za którym dodatkowo nie idzie za bardzo jakaś zwyżka dynamiki i taka charakterystyka zdecydowanie pokazuje, jakie jest przeznaczenie tej jednostki napędowej. Podróżując w rozsądniejszych partiach obrotów, kultura pracy 1.0 TSI jest ok, to znaczy słyszy się obecność 3 cylindrów i wynikające z niej mniej wygładzone, a bardziej warkoczące zachowanie, ale nie jest to nic, co zwracałoby bardziej uwagę. Zwraca za to sposób odpalania silnika spalinowego, chociażby za sprawą systemu start-stop, bo wtedy po pierwsze trwa to czasami odczuwalną chwilę, a po drugie dźwięk temu towarzyszący jest naprawdę kiepski, więc jakaś drobna pomoc w postaci miękkiej hybrydy tej jednostce akurat by nie zaszkodziła. Współpracujący z benzyną dwusprzęgłowy i 7-biegowy automat DSG wymaga dopłaty 9700 zł, co jest bardzo dużą kwotą. Przekładnia dostarcza jednak argumentów za tym, aby rozważyć jej zakup, ponieważ przede wszystkim bardzo płynnie zmienia biegi i obojętnie czy na niższych, czy na wyższych obrotach sposób jej pracy jest praktycznie niezauważalny. Też szybkość wypada ok, bo jednobiegowe zmiany są praktycznie natychmiastowe, a jakieś konkretniejsze, np. redukcja o kilka biegów 2-3, też są sprawne i nie wpływają negatywnie na bezpieczeństwo
bezpieczeństwo jazdy. Nieźle DSG radzi sobie też z reagowaniem na wciskanie pedału gazu. Czasami co prawda za bardzo jak na moje preferencje trzeba było na niej wymuszać redukcję, czy już naprawdę rzadko po wciśnięciu prawego pedału zamiast wrzucać niższy, to na chwilę wbijała wyższy bieg, ale były to sytuacje, które realnie nie pogarszały bezpieczeństwa i obecnie DSG zdecydowanie lepiej dogaduje się z 1.0 TSI niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Pod kątem spalania samochód w Warszawie potrzebował średnio 7 litrów na 100 km. Poza miastem na zwykłych drogach zużycie paliwa oscylowało wokół 5-5,5 litra, na drogach ekspresowych 6,5 litra, a przyspieszając do prędkości autostradowych 7,5 litra, zatem mniejszy silnik w Aronie wiele paliwa nie potrzebuje, ale wciąż są to takie same wartości jak w moim teście 1.5 TSI. Egzemplarz, który dostałem, wyposażony został w wybór trybów jazdy, który obecnie dostać można wyłącznie decydując się na wersję FR. W przypadku silnika wybierać można wysokość trzymania obrotów czy czułość na wciskanie gazu i te elementy lepiej zostawić na normalu, ale sportowe ustawienia układu kierowniczego w trasie zdecydowanie preferowałem, bo wprowadzają one większy opór stawiany przez kierownicę. Wciąż nie jest on jakiś mocno sportowy, ale lepiej pasuje do całkiem żywawego i precyzyjnego układu kierowniczego, jak na takie zwykłe małe autko, bo Arona sprawia wtedy wrażenie pewniejszej w prowadzeniu. Zawieszenie też zostało zestrojone tak, aby zapewnić bezpieczeństwo na zakrętach, bo jest ono dosyć miękkie, ale nie aż tak bujane i nadwozie nie wychyla się nieprzyjemnie na łukach. Jednocześnie całkiem nieźle filtrowane są nierówności, więc testowany Seat jest przyjemnym w prowadzeniu autem, takim, który nie zwraca na siebie za bardzo uwagi, ale też niczym nie denerwuje. Przyjazność Arony podczas manewrowania przodem jest duża, ponieważ mamy tutaj też dużą frontową szybę, ale niezbyt pochyloną, co skutkuje krótkim podszybiem. Maska jest dobrze widoczna z perspektywy kierowcy, nie należy ona do najdłuższych. Widoczność na boki, ona również jest ok. Z tyłu poprzekątnej mamy niezbyt masywny słupek. Tylna szyba jest sporych rozmiarów, nie jest zbyt wysoko umieszczona, kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem. Obecna w testowanym Seacie kamera cofania oferuje kiepską rozdzielczość i szczegółowość obrazu. Dostajemy tutaj za to dobrą dynamikę tonalną, więc nawet w kontrastowych, tak jak teraz, scenach i jasne i ciemne partie są odpowiednio naświetlone, jest też dobra płynność oraz rozsądne pole widzenia bez rozciągania obiektów znajdujących się po bokach. Pozytywnie oceniam też wkomponowanie wskazań z czujników parkowania, tak że cały czas powiedzmy są pod okiem, ale nie ograniczają widoczności z kamery cofania. Rozmiary nadwozia Arony to 415 cm długości i 178 cm szerokości, co w połączeniu z regularnymi kształtami sprawia, że testówka jest przyjaznym samochodem w mieście, bo w sporo miejsc się wciśnie, a na dodatek dostajemy w niej niezły promień skrętu. W terenie zabudowanym tryb normalny pracy układu kierowniczego zapewnia lżejsze manewrowanie, ale nawet na sporcie nie miałem z tym problemów. Swoją drogą podoba mi się to, że oprogramowanie zapamiętuje ostatnio wybrany tryb i nie trzeba po każdym uruchomieniu silnika pamiętać o jego przełączeniu. W górnych częściach deski rozdzielczej w Aronie w 2023 roku mamy miękkie materiały o bardziej standardowej i mniej standardowej fakturze. Ta naprawdę przyjemnie się prezentuje. Podobają mi się również takie lekko niebieskie wstawki. Spotkać je można również na drzwiach. Na drzwiach mamy niestety od najwyższych partii twarde tworzywa, które wyglądają zauważalnie gorzej niż te miękkie na desce rozdzielczej. Na szczęście w ich sąsiedztwie jest trochę ekoskóry na boczkach, też na podłokietnikach, które są odpowiednio miękkie. Szkoda, że lepiej nie wykończona została klamka, ponieważ ona z tym takim twardym, niskiej jakości plastikiem wygląda naprawdę kiepsko. Niższe części kokpitu to kontynuacja twardych tworzyw w takich miejscach, że ich się nie widzi. W tych bardziej eksponowanych tutaj mamy wysokiej jakości matowy plastik. Wszelkie detale są odpowiednio wykonane, dobrze działają. Też ten design moim zdaniem jest całkiem przyjemny. Jeśli chodzi o spasowanie, to tylko ten element trochę trzeszczy, jak się go tak mocniej ponaciska. Podczas jazdy nic złego się nie dzieje, czy to tutaj, czy w innych miejscach. Zatem ogólnie jakość wykonania wnętrza Arony, jak na niewielkiego crossovera, stoi na dobrym poziomie. W kwestii trzeszczenia muszę jeszcze uzupełnić, że o ile podczas jazdy faktycznie jest ok, to gdy się pociągnie za uchwyty, chcąc otworzyć albo zamknąć drzwi, no to niestety niepożądane dźwięki się pojawiają i jest ich całkiem sporo. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma standardową bryłę dla trochę starszych modeli z grupy Volkswagena, co oznacza, że nie jest ona zbyt wyszukana pod kątem designerskim, ale za to rozsądna, bo nie jest zbyt ciężka. Także ogólne wymiary nie są przesadzone, mamy też poczucie solidności całej konstrukcji oraz wykonanie z niezłej jakości czarnego plastiku. Szkoda tylko, że w tym systemie czujnik zbliżeniowy występuje wyłącznie w klamce kierowcy,
A w innych drzwiach nawet pasażera z przodu już nie, co czasami jest irytujące, ponieważ system nie odblokuje centralnego zamka po podejściu do auta, tylko po pociągnięciu za klamkę. Jeśli chcemy na przykład coś najpierw odłożyć na te drzwi pasażera, no to trzeba szukać klucza, aby nacisnąć przycisk, ewentualnie podejść najpierw do drzwi kierowcy. Dekoracyjne oświetlenie w Aronie jest liczne, bo mamy podświetlone drzwi, pierścienie nawiewów na desce rozdzielczej, przestrzeń na nogi, tego nie widać akurat w kamerze, oraz schowek za dźwignią zmiany biegów. Można modyfikować intensywność różnych sekcji z osobna, ale nie można sterować kolorystyką. Jest wyłącznie biały kolor w wersji Experience, w wersji FR. Te boczne nawiewy mogą być też czerwone i szkoda, że tutaj tej opcji pozbawiono klientów. Czerwone są za to niektóre instrumenty pokładowe, przyciski i przełączniki i to mi się podoba, ponieważ jeszcze ostały się te czerwone, takie bardziej sportowe i wyraziste akcenty znane ze starszych Seatów. W najnowszych już to zostało wyeliminowane i mam tylko biel. Tutaj też trochę tej bieli jest, no ale dobrze ona komponuje się z czerwienią, jest bardziej charakternie i całość oświetlenia wypada naprawdę przyjemnie. Paski do jazdy dziennej w Aronie przy obecności na pokładzie pakietu Full LED mają wyrazisty kształt i zostały zintegrowane z kierunkowskazami. Zgodnie z nazwą wszędzie są diody. Ta sama technologia została zastosowana w kierunkach w bocznych lusterkach. Z tyłu za to negatywnie wyróżniają się żarówki w kierunkowskazach. W ich sąsiedztwie mamy LEDowe już światła pozycyjne o też ostrym kształcie nawiązującym do przednich lamp, co tworzy pozytywny efekt, a generalnie testowana Arona po zmroku wygląda moim zdaniem naprawdę dobrze i ostrzej niż nowsze modele Seata, co uważam za plus. Światła LED w testowanym egzemplarzu to bardziej zaawansowana konstrukcja, gdzie co prawda nie ma matrycowego efektu pionowego wycinania części wiązki, ale dostajemy rozwiązanie oparte o soczewki, co gwarantuje z kolei dużą precyzję odcinania poziomego stref jasnych od ciemnych. Dodatkowo LEDy oferują wysoką moc świecenia, zatem jak na bardziej statyczne rozwiązanie oferują dobry poziom. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki niewielki, ale bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową jest lepiej, ponieważ nawet mocno się prostując, od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki margines. Swoją drogą na tej podsufitce jest bardzo niestandardowy sposób sterowania oświetleniem. Na tylnej kanapie zazwyczaj są jakieś przyciski czy coś, a tutaj mamy pokrętło. Wracając do ilości miejsca, to osoba siedząca centralnie może mieć problem z nogami, ponieważ tunel środkowy jest mocno wystający. Tylna kanapa w testowanym modelu nie została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Z tyłu zwraca uwagę jeszcze mechanizm zamykania drzwi, ponieważ z przodu nie trzeba użyć wiele siły, aby zrobić to tak jak należy. Z tyłu, używając taką samą siłę, zazwyczaj kończymy z koniecznością poprawki. Bagażnik Arony oferuje równe 400 litrów pojemności, mamy w nim niski próg załadunkowy, duży otwór, zwłaszcza jak na auto tego typu robi wrażenie jego szerokość, a także regularne kształty. Po bokach dostajemy tutaj praktyczne dodatki w postaci haczyków, jest też w lewym nadkolu niewielka kieszeń. Podłoga może być w dwóch położeniach, teraz pokazuję wyższe, ale można też ją o kilka centymetrów obniżyć. Pod nią tak czy inaczej znajduje się dojazdowe koło zapasowe i element systemu audio firmy Beats. Przy półce w bagażniku w wyższym położeniu i złożeniu drugiego rzędu siedzeń liczyć można na płaską podłogę z jedynie lekko unoszącymi się oparciami. Podsumowując, Seat Arona daje też radę z silnikiem 1.0 TSI 110 koni i osobiście wolałbym dopłacić do lepszego wyposażenia niż do 1.5 TSI. Tak samo poszukałbym jakichś ofert na wersję Experience, bo do mnie trafia ona nawet bardziej niż usportowione FR pod kątem charakteru. A ogólnie Arona to wciąż przyjemny w codziennym użytkowaniu mały crossover, który trzyma w każdym obszarze solidny poziom, a pod kątem prostoty obsługi wypada bardzo dobrze i łączy nowoczesność z tradycyjnym podejściem tam gdzie trzeba, przez co góruje nad nowszymi modelami tego producenta. I to wszystko, co przygotowałem o Seacie Arona. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carli z Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!